Eugeniusz Kupcyk. Prawie każdy krościcanin go znał, ale mało kto znał go prywatnie. Jego życie zawodowe, zaangażowanie w życie społeczne i jaki był prywatnie, wspominał jego córka Ewa. No tata się urodził 2 kwietnia 1929 roku w Brzezinach Małych, to jest dzielnica w sumie Częstochowy, i pochodził z rodziny robotniczej. No i tam tata już od najmłodszych lat interesował się właśnie muzyką. Od najmłodszych lat widziałam na zdjęciach, że już grał na skrzypcach, interesował się piłką nożną, grał w piłkę nożną, ale i potem właśnie jak już był w tym wieku takim młodzieńczym, nie wiedział, co z sobą zrobić, nie miał pomysłu na swoje życie. No i postanowił, że zostanie nauczycielem. I rozpoczął naukę w seminarium nauczycielskim w Oleśnie. Seminarium albo liceum pedagogiczne, tak to wtedy się nazywało. No i tam uczęszczał przez 4 lata, zdobył tam maturę. No i tam poznał też moją mamę, która też tam chodziła do szkoły, bo też nauczycielką została. No i po ukończeniu tej szkoły, liceum pedagogicznego, dostał powołanie do pracy w Zawiści. Zawiść to jest taka wioska, która znajduje się pod Wołczynem. I w 1949 roku właśnie tata tam został kierownikiem tej szkoły. Potem mama też po ukończeniu liceum, bo mama rok później skończyła to liceum, też tam dołączyła do taty i w 1950 roku pobrali się tam. No i tam rodzice spędzili 11 lat w tej szkole. I tak w 60 bodajże roku za namową inspektora oświaty w Opolu tata dostał propozycję, aby nadzorować budowę szkoły w Chruścicach. W 60 roku, w sierpniu, przeprowadziliśmy się tutaj do Chruścic. Trwała budowa tej szkoły numer 2 i domu nauczycielskiego, więc zamieszkaliśmy najpierw w domu nauczyciela przy kościele, przy szkole numer 1. I tam mieszkaliśmy ponad rok. Kiedy zakończono budowę właśnie tego domu nauczyciela i szkoły, to przeprowadziliśmy się tutaj na ulicę Szkolną. A tata został kierownikiem szkoły numer 2. No i pracował tutaj razem z mamą, a w 63 czy bodajże 4 roku został służbowo przeniesiony do szkoły numer 1. Siostra z bratem, bo siostra rok wcześniej poszła do szkoły, ona była w 2 klasie, a brat był w 3 klasie i wtedy, kiedy posłali go do komunii, to niestety w nagrodę przenieśli go do tamtej szkoły, do tej. Ówczesna władza nie tolerowała. Tak, bo to wtedy oni musieli należeć do PZPR, a to jednak jedno wykluczało drugie i właśnie tak go wynagrodzili. Żeby przykro było, że miał tutaj szkołę pod nosem, a musiał tam pracować w tej szkole. No a potem mama też się przeniosła do tamtej szkoły. Tam bardzo dobrze wspominają współpracę. Tam im się bardzo fajnie pracowało. Grono nauczycielskie było bardzo fajne. No i tam pracował aż do emerytury, ucząc plastyki i przede wszystkim muzyki. No ale wiadomo, praca nauczyciela to jest bez przerwy dokształcanie się, więc musiał dalej się kształcić, więc zaocznie uczył się w studium pedagogicznym w Raciborzu. Potem jeszcze uczył się dalej, musiał też zdobyć wyższe wykształcenie, więc uzupełniał to naukę we Wrocławiu. Poza tym udzielał się dosyć bardzo społecznikiem, bo pracował jako radny. Potem prowadził zespół ludowy Chruściczanki, z którym bardzo miał dobre wspomnienia. Bardzo lubił ten zespół prowadzić. Zawsze mówił, idę do moich kobietek sobie pośpiewać, pograć. No poza tym był fanem Wiktorii Chruścice. Co 2 tygodnie chodził na te mecze. No ale poświęcał się też pisaniu. Bardzo dużo artykułów pisał do Echa Gmin. Bardzo lubił właśnie robić zdjęcia, lubił opisywać to, co się dzieje w szkole, we wsi. Za swoje pracę, za swoją działalność bardzo dużo dostał odznaczeń, nagród kuratora, Złoty Krzyż Zasługi. Bardzo był uczuciowy. Nerwowy i uczuciowy. Jak mu się coś nie podobało, awantura w domu. I zawsze była winna mama. Zawsze na tą mamę tam wyzywał, krzyczał na nią, chociaż ona najmniej winna była, nie? Musiał te swoje emocje jakoś wykrzyczeć. Także często były takie ciche dni, no ale potem
Znowu się godzili, znowu było wszystko w normie. No a jak coś się działo, czy wesołego, czy smutnego, zawsze reagował płaczem. Taki był uczuciowy, zawsze płakał. Jadziu kochana, wiesz, a tu tak, a tu tak. Także zawsze tak bardzo przeżywał, no i zawsze z tą mamą był najbardziej związany. Także do końca z tą mamą trzymał taką sztamę. Mama była dla niego najważniejsza w życiu. Tata zmarł 30 marca 2015 roku po chorobie. Miał zawał serca taki rozległy. Już potem nie odzyskał przytomności w sumie i zmarł w szpitalu w Opolu.